Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i witam się z Wami w kolejnej inspiracji. Dzisiaj popracujemy sobie z naklejkami, więc mam nadzieję, że temat Was zainteresuje. Kupujemy naklejki do art journali, do różnych naszych planerów i tak dalej, a ja chciałabym wykorzystać je w karteczce, dlatego dzisiaj spotykamy się właśnie w takim filmie, popracujemy z naklejkami i pokarteczkujemy sobie, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, dziękuję, że jesteście, tradycyjnie już bardzo chciałam za to podziękować, za wszystkich wspierających na moim kanale, którzy dodatkowo jeszcze wspierają moje działania, jest mi bardzo miło, no i zaprosić Was serdecznie też na dołączenie do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, aby na bieżąco tutaj być z treściami na kanale, jeżeli taka forma filmów Was tutaj interesuje. Moi drodzy, dzisiaj na tapecie, jak zapewne widzicie, jest Mintaj i są naklejki z I Love Digi. Ja te naklejki kupiłam już dosyć dawno, chyba na jakimś... Nie, przepraszam, kupiłam je w Zielonych Kotach. Kupiłam je też z myślą o wpisach do journala, bo wiecie, że tam zaczęłam się kręcić troszeczkę w tych rejonach do odprężenia i pomyślałam, że takie fajne naklejeczki świetnie się w tych art journalach mi sprawdzą. Ja już je chyba nawet pokazywałam gdzieś, to są ramki, w sumie mamy w dwóch kolorach, w takim złocie i w srebrze, chociaż to takie nie srebrnie, bardziej to takie niebieskowo-granatowe, ale no wiadomo. Są różne kawuśki, takie i w jesiennym klimacie też myślę, że tutaj można to podpasować. Są kaweczki no takie wiecie, z ekspresu i no mniejsza z tym, są kaweczki. Mamy tutaj takie nutowe elementy, mamy też drzwi, które przecież tak bardzo uwielbiam, no i też są takie neutralne, ale tak bardziej wiosenno-letnie, takie piękne kwiaty. Nic z tym nie robiłam, ale myślę, że mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Jest też temat ślubny, bo tu mamy młode pary i mam też napisy, z których jak widać tu korzystałam. Nie pamiętam już gdzie, ale korzystałam. Dzisiaj obrócimy się przy rameczkach, przy napisach, zobaczymy jak to tam nam wyjdzie. A korzystać będę z kolekcji z zeszytu uzupełniającego z Mintaj Papers Autumn Splendor. Już wkrótce, słuchajcie, na kanale premiera warsztatu Jesień z kraperki, w którym też będziemy pracowali z kolekcją Autumn Splendor, więc takim fajnym wstępem też będzie tutaj ta karteczka, którą sobie wspólnie zrobimy. Ja już tu mam elementy, bo to jest ten jeden taki pakiecik tutaj wyrwany, z niego sobie wycięłam, ta reszta mi tutaj pozostawała, będę z tego korzystać. Jest tuż Distress, żeby coś ewentualnie przytuszować, no i są moje osobiste akwarelki mojego autorstwa, więc ja sobie też tutaj pokorzystam być może z tego złota albo tutaj takiego tego miedziano-różowawego. Zobaczymy jak to tam nam wyjdzie w ostateczności. I są kwiatuszki z Primy, z pewnością po które sięgnę, jeszcze nie wiem po które, będziemy sobie dopasowywali. Ja z tej kolekcji, słuchajcie, z tego jednego arkusza w krateczkę powycinałam sobie elementy, z tego dokładnie z tego. A ten drugi, no musiałam odpuścić, bo chcę skorzystać z tej, znaczy musiałam, no po prostu uznałam, że tutaj sobie to poskładam tak, a nie inaczej i wezmę to do oklejenia sobie górnej części, czyli bazy, to znaczy nie górnej części, podbicia mojej kartki. Kartkę zrobiłam sobie akurat bazę na szybko sama 14×14 z papieru kraftowego i będę to oklejać tutaj w ten sposób, więc szybciutko zaraz sobie tutaj dotniemy. Ja może sobie potem w późniejszym czasie z tej większej kolekcji dotnę gdzieś tam do środka na rozłożenie i na, no zobaczymy, 13,8 na 13,8. Już mogłam pomyśleć, słuchajcie, żeby to tak ciachnąć ale chyba się nie da. No i tutaj te dynki się ostały, więc no i tak bym tutaj chyba nic nie ocaliła z tego, więc nie ma to znaczenia. 13,8, bo tu taki pasek zostanie. I on będzie tutaj na podbiciu. Z większej kolekcji, albo tutaj z tych, to jeszcze sobie gdzieś tam do środka potem pokombinuję, co wyciąć, bo to jest taka, wiecie, format kartki, który no nie do końca się sprawdza, bo on jest 14×14 w znaczeniu takim ekonomicznym, ale chciałam taką zrobić, więc z dużej kolekcji ja sobie potem dotnę do środka, żeby sobie uzupełnić, wiecie, obić po prostu arkusz, więc to będzie na górze strony, dlatego już sobie to przyklejam, słuchajcie, nie czekam, tylko przyklejam.
Bardzo ładna jest ta krateczka. Ta krateczka też, wiecie, ona chyba nie występuje w tej kolekcji głównej, więc też skusiłam się na ten uzupełniający zeszycik, żeby tutaj właśnie ta krateczka się mogła pojawić, a potem sobie wezmę z tego, wiecie, z tego dużego arkusza, bo też mam z dużego bloku. Zawsze możecie też środek uzupełnić jakąś inną kolekcją, bardzo podobnej kolorystyce, to też nie ma. Wiadomo, że na jednej stronie i tak zawsze są życzenia, więc... No i mamy, słuchajcie, stronę, mamy ten nasz spód i teraz na górę coś wybierzemy sobie z tych arkuszy. Te gałązeczki chciałabym zostawić do ramki, więc raczej tutaj nic nie będę. To mi się za bardzo zleje. A może byśmy tu zrobili taki kontrast z tą cegiełką, słuchajcie, mogłoby to całkiem fajnie wyglądać, a to sobie damy do ramki. Dobra, zatem ja bym sobie sięgnęła po papier lustrzany jeszcze. Ja tutaj troszeczkę, ja sobie zerknę jeszcze, czy włączyłam nagrywanie, troszkę takich ścineczków papieru lustrzanego mam, więc wykorzystam. Mamy 13,8. Ja sobie może zrównam tutaj, bo nie jestem pewna, czy to jest równa. 13,8, czyli mamy, powiedzmy, że prawie 14, więc zrobimy sobie tu 13 na 13. Zaraz zobaczymy. Ok. Jak to tu będzie? Dobra, jest ok. 13. Jeszcze raz zrobiłam 13, nie? Tak, 13 na 13, to tu zrobimy sobie, żeby to było takie 12,5, 12,1 na 12,1, 12,6 na 12,6, o 4 mm. 12,6 na 12,6. Dobra. Tworzenie kartek kwadratowych z tego bloczka uzupełniającego jest mało ekonomiczne, no ale taki jakiś dzisiaj miałam kaprys. Nic nie będę tutaj robić oprócz takiego małej delikatnej ingerencji. Odwrócimy sobie, przykładamy do krawędzi i bigujemy. Raz, druga strona, 2, trzecie i czwarte. O, mamy ładnie takie odstające, a może by po 2 razy nie, dobra, po raz wystarczy. Okidoki. I kleimy to do naszego złotka. Przykleimy sobie do tego lustrzanego papieru. Fajnie nam się podbije ten błysk. W sensie błysk podbije nam fajnie ten główny arkusz. Do krawędzi. Ok. Zobaczcie, powolutku sobie sprawdzam, czy jest równo, bo na tym lustrzanym mogę jeszcze polawirować i podbijemy sobie taśmą 3D. Może zróbmy najpierw tak, a potem zobaczymy, mi się też ta taśma tu kończy. Mam jeszcze jedną tam, więc może nie będzie tak źle. Tu mi się fyrtają jakieś kawałeczki. Czekajcie, moja... I zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekawa, bo jakby wiecie, jak to czasem jest. Pomysł w głowie jest, jak zaczyna się to robić. No, różnie wychodzi, ale mam nadzieję, że bardzo chciałam, wiecie, w końcu sięgnąć po te naklejeczki, bo tak leżą sobie, czekają na swój czas. Czasem tych naklejek, wiecie, kupujemy, bo fajne są, a potem sobie tak leżą bidulki. Oczywiście osoby, które działają tam z journalami i tym podobnymi, no to ich najbardziej wykorzystują, a u mnie, wiecie, tak sobie czekały. Ok, dobra.
kleimy. Kleimy sobie, słuchajcie, od razu lepiej. Ciach. Ciach. Czekajcie. I tutaj zabieramy. Dobra. I mamy, ja sobie zostawię to może to tak będzie. Ok, tak, tu otwieramy i kleimy na środeczku ładnie. No wiecie, zrobienie bazy troszeczkę zajmuje, w sensie tego głównego naszego tutaj, mamy. Bardzo fajnie, że się zorientowałam, żeby sobie to zrobić na tym papierze lustrzanym, bo ładnie to się prezentuje. I teraz zaczniemy sobie tutaj, słuchajcie, z tą kompozycją na okładce. Ja tak się przyglądałam i zastanawiam się nad tą albo nad tą. Ta wydaje mi się taka bardzo ozdobna, no, troszkę za ozdobna jak na to, co potrzebuję, więc może faktycznie ta zewnętrzna. I chciałabym wkomponować w nią te gałązki tu. Tylko tak powiem Wam szczerze, że chyba chciałabym, żeby one były tak w tym kierunku. Wiecie, żeby ta gałązeczka tutaj mi się rozchodziła tak. Nie wiem, czy to się tak uda zrobić. Chyba, że nie, bo ta tu taka ładna, wiecie, o co chodzi, nie, jesienna. To może tak byśmy to tak. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. Zobaczymy, czy to wyjdzie tak, jakbym to chciała. Bo czasem, wiecie, wy sami wiecie, jak to jest, nie? Człowiek patrzy na coś, wydaje się, że to fajnie wyjdzie, a potem wychodzi różnie, no ale... Miałam przed chwilą ołówek i gdzieś mi się, słuchajcie, zagubił w akcji, ale zaraz go znajdziemy, bo odkładałam tu na bok. Mam moje żelopisy, tu mam ściągacz, ołówek zawsze się gdzieś zawieruszy, słuchajcie. Nie wiem, czy... tu jest, dobra. Spróbujmy go. Może inaczej. Ja sobie to odkleję. Wiem, że nie będzie lekko, ale... widzicie, tak bym chciała, żeby to tutaj tak przyszło. Ale to mi się zgubi. No to może zróbmy to w ten sposób. Wiem, że to nie jest jakieś zbyt łatwe. Kombinuję, ale czekajcie, jak ja sobie będę chciała złożyć kompozycję potem z jednej tej strony, to mi się ona ułoży tu. No dobra, słuchajcie, już nie będę. No tak też to fajnie wygląda, ale tu się to zasłoni, tu się to zasłoni, może tak. Słuchajcie, no nie jest lekko, ale chyba chciałabym, żeby te gałązki tak ładnie tutaj wychodziły. A sama kompozycja może być tu ułożona z tej strony. Dobra, słuchajcie, pierwsza myśl ponoć jest najlepsza, więc ja sobie to zrobię tak. Tu zaznaczę ołóweczkiem, ale będę cięła to dużo bliżej tutaj krawędzi, bo nie potrzebuję mieć tego na całą część. Teraz muszę to sobie tak tutaj na boku gdzieś położyć, żeby mi się to nie zniszczyło. Wiecie, do góry nogami. I odetniemy teraz ten kawałeczek, który ja tutaj sobie wybrałam. Ciach, ciach. 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 Dobra. Zobaczcie. Weźmiemy teraz rameczkę i spróbujemy to teraz tutaj tak właśnie. Fajnie. Miałam dobrze przyłożone, a wiecie co, nie, tak? To się można zdenerwować, więc zróbmy to, położymy. I tutaj. Okej, dobra, myślę, że będzie dobrze. Trochę mi tutaj będzie wystawać, to sobie to tutaj ciachniemy lekko. Nie chciałam całego ścinać, bo tutaj jest tak ładnie to wycięte, więc dobra. Ja myślę, że to jest, słuchajcie, całkiem ok.
Może tylko tu sobie tak trochę to uzupełnię, żeby tu nie było takiego dużego kawalaska na... No, wiecie co, nie? No i tak kombinowałam, że i tak będę musiała dociąć. Żeby tam nie było takiego wolnego brzegu, ale tak trochę usztywniony. To sobie odsuwam na bok, żeby mi to nie przeszkadzało. Bo dotarłam do miejsca, w którym w sumie jestem zadowolona z tego, co tutaj widzę. Dobra. Tak by to wyglądało. I teraz to, co muszę zrobić i co chcę zrobić, to jeszcze sobie to podwyższyć na dystansikach. Może sobie wezmę taki 2 mm, tylko czekajcie, to był chyba 2 mm, to mi wystarczy. Z tych moich nowych zakupów. Czekajcie, nie ma lekko. Chwilunkę. Teraz to tutaj o, dobra, odczepiło mi się razem z tym. Oj, trzyma mocno. Czekajcie. O, dobra, teraz to. Dobra, jest ok. No, mocno trzyma. I pojedziemy sobie powolutku. To taka cieniutka, 2 mm. Bardziej zależało mi, wiecie, żeby tu było te 2 mm niż no, jeżeli chodzi o samą grubość taśmy, ale znaczy się w sensie szerokość. Nie wiem, czy tu sobie nie wyjechałam za daleko. Dobra. Cienka, więc to tylko podbicie, więc no niech sobie tu jest. Ciach. Dobra. Mamy to. Bardzo jestem ciekawa, słuchajcie, tego efektu. Nie mam tu pod ręką tamtych moich ścinaczek z tej dużej kolekcji, więc się tutaj oprę na tej. A wiecie co, może mogłam to tak zrobić i tu jeszcze taką mniejszą ramkę. Żeby to mogło ładnie wyglądać, bo ja chciałam wkomponować te elementy potem. Mógłby tu być jeden z drugim. Czekajcie, zobaczymy zaraz, jakby to wyglądało. Słuchajcie, nie ma lekko. Ta jest troszeczkę tu za mała. Może ta kwadratowa. Najwyżej wkleję ją z powrotem. Wiecie, bo to jest to nie. A ten kwadracik mógłby tu być. I część by była tej grafiki. Dobra, słuchajcie, jak już to już. Zrobimy sobie to tak, żeby tutaj wykorzystać ten ścinaczek jak najbardziej. Czekajcie, może tak to zrobimy. Tu i tu. Dobra. Tu i wszyscy wiedzą. Myślałam tylko o jednym tym o jednej tej rameczce, ale szczerze przyznam, że teraz tak by mi się to spodobało z 2, więc widzicie, że czasem różnie to wychodzi. Bach. Ok, dobra. Ta jest na 2. To ta będzie na 3. I zrobimy sobie ją tu. Tak jakby to były 2 obrazy, czyli z tej strony 3 mm. Żeby stała wyżej od tej. A skoro tu jest 3, a tu jest 2, to tu musi być 1. Czekajcie, sięgnę po 1.
jakoś obraz ściemniał. Czekajcie, znowu muszę zdjąć to zabezpieczenie. W moim domu to nikt nie umie po prostu zamknąć drzwi. Trzeba walić drzwiami. Ja dostaję, słuchajcie. Dobra, tak sobie to zerwę i już nie będę się bawić. W tym potrzebuję tylko kawałeczek białej. Dobra. A czy się milimetrowej? A chyba nawet za dużo. Jakoś tam to dotkniemy. I tutaj ciach. Tasiemki zakupiłam sobie w zielonych kotach. Wiecie, one są w 3 różnych grubościach. To na razie sobie odkładam, może się przydać. I tu przykładamy, słuchajcie. I ona jest teraz tak, no wyższa po prostu o milimetr od tej. A może byśmy zrobili jeszcze wyższą. Mogłam dać tu 2 mm. No ale dobra, słuchajcie, to się da zrobić. Zaraz sobie tutaj dokoptujemy, bo jednak to jest taka mała różnica. Chyba wolałabym, żeby była większa. Taka 2 mm właśnie. To tu jeszcze muszę też milimetr dołożyć, żeby to się podniosło równomiernie. Ok, od zewnętrznej sobie to dopasujemy, tu sobie dotniemy i gro i buczy. Trochę tu podziergaliśmy, ale spójrzcie tylko na to. O, i teraz ona się bardziej odsuwa do góry, więc super to wygląda. Tu mamy ten mur. Fajnie. Dobra, jak to się przyklei, to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. I teraz tutaj chciałabym tę kompozycję jakoś umieścić. Zanim jeszcze to zaczniemy, słuchajcie, wszystko układać, to może to by się schowało. Albo zrobiło się to trochę takie nad tym, te kompozycje, nie? Więc teoretycznie moglibyśmy tutaj kwiatuszka schować ładnie w dół. A tu sobie zrobić dynieczkę na górze. Może jeszcze jakąś herbatkę. Dobra, słuchajcie, bez kombinowania, bo czym dłużej się kombinuje, to tym mniej się wie. Dobra, to fajnie schodzi paznokciem teraz, bo już się przesuszył klej, więc no problemu. I jedziemy. Taka trochę jesienna, wiecie, z zapowiedzią. I jedziemy tu. I ta będzie tu. Słuchajcie, fajnie jest to zróżnicowanie, że jedna jest wyżej, druga jest niżej. Myślę, że to tutaj ładnie nam się poukłada. Jeszcze tam pójdą kwiatuszki, więc też będzie czadowo. Ja się w ogóle zastanawiam, czy tam tych dyniek nie zapodać. I tu teraz tak. Trochę wyżej. Dobra. A ja odczepiłam cały... Ależ ty jesteś tu niedobruchem. Zobaczcie, bo ja nie odkleiłam tej... widzicie? I przykleiłam sobie na papier. się złapała. Dobra, już naprawiony błąd. I już pięknie siedzi. Dobra, dlatego teraz takie to było dziwne. Jeszcze sobie kwiatka przykleiłam. Teraz się zastanawiam, czy nie wyciąć sobie tych dyniek, ale ja bym nie chciała tego znaku, bo on mi nie jest potrzebny. Ale ta ładna kompozycja dyńkowa, która jest tu, a którą sobie chyba przedarłam, właśnie widzę przez przypadek. Możemy sobie tu, słuchajcie, teraz to wyciąć. Bo tutaj ta ładna dyńka pomarańczowa będzie właśnie z lewej strony, czyli będzie z tej strony, w której zza tego obraza będzie to wychodzić. I ja podejrzewam, że jak potem będę to dekorowała kwiatami, to gdzieś to tam potem zasłonię pewnie, znając życie. No ale wiecie. O, żeby to tu było na spodzie. A to tu już pójdzie wszystko tak bardziej do góry. To już sobie jeszcze tutaj trochę tego kwiatka tak przymulimy. O. Nie? Całkiem fajnie. Zrobimy to tak. Ciebie zrobimy na milimetr. Tym, co mi tutaj zostało.
Tam się to wszystko schowie, bo tu będą dalsze te kompozycje, więc subcio. Fajnie, dobra. Tu mi trochę będziesz zahaczać. A takie wiecie. Takie wiecie. I tu kompozycja w górę. I to, co jest tutaj, to się zasłoni, a to, co jest tu. Czyli tutaj mamy tak. 2 mm. Ok. Więc jak ja tu mam 2, to tu z tej strony mi wystarczy na 1 mm dać taki dystansik, a tu z tej strony mi wystarczy na 2. I one się ze sobą fajnie zrównają. Tu mamy 1 mm. I już 1 mm idzie z tej. A tu w związku z tym, że to jest jeszcze niżej, to tu mamy tak 2, a to 3. No to tu pójdzie na 3. I tak fajnie sobie to postopniujemy i wtedy to ładniej te kompozycje nam wyglądają ostatecznie. Takie cieńsze taśmy lepiej się trzymają, łatwiej jest je wkładać. I tu sobie opieramy na tej górnej, ona już ma 2, a ta ma 3 i fajnie to odstaje. Superowo. Muszę częściej po te naklejki sięgać, słuchajcie, to się tak człowiekowi wydaje, kupuje, a potem nie używa i mówię, no muszę w końcu się za te zaklejeczki zabrać. Tutaj by mi się przydała taka tylko na 2 mm, więc trochę to odstanie do góry, ale nie za dużo. Tak w sam raz. Czekajcie, jaka ta kawka, a nie, będą 2 takie mniejsze paseczki, będzie się to lepiej trzymało. A już tu nie będę klejem podklejała. Ok. Zobaczcie. Oczywiście jak nie kleję klejem, to się lepiej zdejmuje, się nie czepia. No. I mamy taką podwójną. Tu z tej strony z pewnością jakiś listeczek by się mógł przydać, żeby nadać takiego, a ja sobie nie włączyłam chyba kleju na gorąco, a tu by się przydał, więc już to robię. Albo tu mamy jeszcze takie kasztanki, słuchajcie. Nie, kasztany to już by tu chyba było za dużo, ale listeczek jak najbardziej. Ładnie z tej. I jeszcze tu ten duży. Dobra, niech jest duży też. Dobra, mamy 2. Wprawdzie tamtego tła z obrazu już teraz mało co widać, no ale tak to bywa. I my musimy sobie, słuchajcie, dopasować teraz jakieś fajne kwiaty do tego. Mamy z Primy takie całkiem duże róże, albo mamy takie nie całkiem duże róże. Te paski niekoniecznie, te brązowe całkiem ładne. Dylematy się rozpoczną teraz. Czekajcie. Dobra, nie będę tego papierka wyjmowała, ale jakiś dzisiaj dzień taki jest, powiem wam, taki markotny. Aż człowiek tak się nie umie odnaleźć. Dobra, nie, tu mi to jakoś to wszystko nie pasi. Tu są takie bardziej pomarańczowe, więc zobaczymy może coś z tego. To są, słuchajcie, kwiaty z Primy do kolekcji. Czy to jest kolekcja Flowers de Prima Blumen, ale czy to jest nazwa kolekcji? Bo ja tak wiecie, mało co, ale tu jest numer. Mi się wydaje, że tu zawsze pisało, do jakiej to jest kolekcji. Prima Flowers? Fiori di Primat? Nie wiem, czy to kwiaty Primy jest w różnych językach, ale Prima to Prima. Jakkolwiek się tłumaczy na inny język, powinien być zachowana ta nazwa, jakby, że to Prima jest. Dobra. Nie będę się rozdziubdziwać nad tym, bo pewnie i tak nie dojdę do tego, ale pewnie będziecie wiedzieć, więc ktoś mi podpowie. I tutaj coś by fajnego było jeszcze pod spód, ale te to tak nie bardzo. Może ten. Taki tu ten.
bo one są duże i te są mniejsze, więc ten mniejszy może by się tu... Jakoś te paseczki nie do końca one mi tu odpowiadają, ale już ten by się tu może fajnie wkomponował, albo ten na dno, gdzieś pod spód, a ten tutaj tak wyżej całkiem. Jak ja sobie to tu naleję zaraz kleju, no to trochę inaczej będzie. Jeszcze tu gdzieś sobie listeczki powsuwamy, takie jesienne. No taka całkiem zgrabna kartka, słuchajcie. W jesiennym klimacie, jak ktoś się będzie udawał na jakieś jesienne urodzinki, to myślę, że może całkiem fajnie taka kartka nam się tutaj sprawdzić. To, co mogę jeszcze zrobić dla tego kwiatka, to ewentualnie albo nalać więcej kleju, albo podkleić go na piance. Ale zobaczymy, jak to nalejemy sobie tu kleju. Czekajcie, bo mi się tu pałeczka skończyła, a ta jest taka długa. Ok, dobra. Odkładam na stojaczek. Na razie zostawiam. Chociaż ten jeszcze jakoś tak nie odbija, ja nie wiem, słuchajcie. Czy tylko ja tu nie, ten jest za duży. Ten jest za duży, ten jest za mały, ten mi tu nie pasuje, ten mi kolorystycznie. Czy ja jestem taka wybredna? Zaraz zobaczymy, czy może taki jaśniejszy. Nie, dobra, tamten zostawiamy. I tak jest tak bardzo pod spodem, więc tu sobie go wepchnę. Zobaczcie, tylko fajnie się złapie. A na tego teraz jeszcze dolejemy trochę kleju. Fajnie przeschło. I umieścimy sobie ją tak tutaj właśnie wyżej. Ale ona jeszcze i tak jest, powiem Wam szczerze, tak nisko dosyć, więc ja spróbuję tu sobie kostkę podłożyć. Zobaczymy, jak kostka zadziała. Może będzie bardziej stabilna. Bo ja tam jeszcze powtykam sobie, wiecie co, nie? I teraz Asia, weź to przyklej. Listeczki. Piękne jesienne. O, no tak. No musi być kostka. Dobra. Jest git. A tu spróbujemy gdzieś jeszcze tych listeczków sobie powtykać. Tu mi się już gdzieś złapało na kleju. Zaraz tutaj, o, na listeczku mamy. Całkiem fajnie, słuchajcie. Zamiast takich, wiecie, kwiatowych listków, takie jesienne i tak zupełnie ten klimat tutaj. Ta trochę jest taka łaciatowata, nie wiem, zlewa mi się to. Jestem dzisiaj jakaś niezadowolona z wszystkiego. Czekajcie, dobrze, że nie było tak mocno złapane. No, chyba ten brąz będzie tu fajniejszy. Może do tych ramek trochę bardziej dopasuje się. Już nie będę tego klejem na gorąco. Ale jeszcze może tu gdzieś listeczek. Taki ładny jesienny. Trochę mi tutaj wystaje, to ciachniemy. Dobra. O, zobaczcie. I tutaj on sobie będzie siedział. Tam troszkę kwiatków porozwalałam tutaj wszystkich. No, ale to wiecie, żeby to fajnie wyglądało, czasem trzeba porozwalać. W ogóle tutaj mnie kusi ten serniczek piękny, ale to już bym to tak jakoś popsuła. Aczkolwiek powiem Wam, że tutaj by był fajny, ale nie będę już tutaj zamieszania wywoływać. Mogłabym spróbować troszkę ten kwiatek odgiąć i tu gdzieś te kasztany jeszcze umieścić. I tam kuleczki lecą z Primy. Ok, zobaczcie. On się tam nie chce wepchnąć, nam to go troszkę siłą. Przytniemy listeczek od spodu. O, zobaczcie. I tutaj ładnie się nam wypełniła ta przestrzeń. Dobra. To mniej więcej byłabym zadowolona. Słuchajcie, nie ma lekko. Tu możemy sobie jeszcze ewentualnie jakieś naklejeczki, jakby ktoś chciał. No, tu też są kawki, a ja wzięłam, wiecie, z elementów do wycinania. No, ale możemy też, nie wiem, spróbować jakąś taką kaweczkę normalną, filiżancę. Tylko ta by tu ładnie pasiła mi, ale ona jest niebieska i trochę ten niebieski by mi się tutaj niekoniecznie, wiecie, skomponował.
Zaraz zobaczymy to. Zawsze można z powrotem wsunąć, nie? No w ten... Nie, dobra. Nie będę przesadzała, słuchajcie, zostawię. Jest tu jedna rzecz, która też by mnie kusiła, taka muffinka tu, ale ona jest chyba troszeczkę za duża i tu by mi tak zaburzyło tą kompozycję. No tak to czasem bywa. Słuchajcie, ja już szukam napisów. Zaraz sobie tutaj o jakimś napisie pomyślimy. Aha, są na końcu, dobra. Są na końcu, też tu jest kaweczka, ale widzicie, ona też jest taka bardzo duża i ja bym tu potrzebowała ewentualnie coś mniejszego, a akurat z tych elementów nic mniejszego nie mam, więc chyba sobie podaruję kawusie. Zobaczymy. Nie, dobra. To ma być taka, wiecie, kartka jesienna. Dobra. Napisik. Tu chyba nie będzie problemu dla mnie z napisem, w sensie gdzie go umieścić, bo myślę, że gdzieś tu na tej ramce on fajnie znajdzie swoje miejsce. Czerwła szczęście. Tu są takie, wiecie, troszkę, jak to się mówi, napisy motywujące, ale też do jakichś, wiecie, tych art journali i tym podobnych. Pamiętam, nikt nie jest czas, zawsze jest, zawsze razem. Czekaj, nikt nie jest doskonale. Wielkie Marzeria? Słuchajcie, nie wiem, czy to tu tak ma być. Wielkie Marzeria. Chyba, że to błąd jakiś. No, chyba tutaj błąd jest. No to ok. O! Wprawdzie to trochę takie jest małe, ale myślę, że tu... No nie, myślałam, że tu, ale zobaczcie, tutaj też fajnie wygląda. Tu. Nie, dobra, na razie daję tutaj, dacie znać. Tam by musiało to być nad czymś jeszcze taka kosteczka od spodu, żeby... Na szczęście, wiecie, te wszystkie kleje w tych, no to nie są jakieś takie bardzo super mocne kleje, ale to ma swoje plusy, bo jeszcze można zawsze przenieść czy coś zmienić. Czas relaksu. A, dobra, czekajcie, zanim ja to jeszcze nakleję, chociaż pewnie jakbym mocniej docisnęła, to by to tak dosyć mocno się tam osadziło i trochę bym zerwała papieru, ale postaram się, żeby tego nie dociskać, więc my sobie tu, słuchajcie, zaraz roztopimy trochę. No, zróbmy mu tutaj taki jesienny vibe, czyli jest to złoto, ale to złoto jest takie zmieszane trochę z takim lekkim jakby różem. To jest taki żuczek. I pochlapusiamy. On dopiero tak osiąga ten swój, wiecie, ten taki kulminacyjny efekt, jak już jest wysuszony, więc troszkę trzeba tu poczekać. Ale ja myślę, że ten kolor bardzo ładnie tu będzie pasował, bo to jest taki rudy, jesienny, fajny odcień, który tu się sprawdzi jak najbardziej. Nie wiem, czy to... No wiecie, powiedzieć, że kurczę, no trochę poszło to za drobno, no to nie chcę też powiedzieć, bo zawsze chcemy, żeby było drobne chlapania. Ja sobie tylko wezmę, czekajcie, ręczniczek, żeby wytrzeć, wiecie, zaponka. Byłoby nie na miejscu narzekać, że są drobne chlapania, bo zawsze chcemy, żeby takie drobniutkie były, więc są. O, spójrzcie, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Mieni się na złoto, rudo, no takie złoto-miedziane kolory. On jest taki żuczkowaty, więc no, tak jak mówiłam, wydaje mi się, że tutaj się świetnie nada. I naklejeczka nasza idzie tu w to miejsce na ramkę. I jak będzie tutaj... Ja myślę, że wiecie, ktoś to na przykład będzie chciał na urodzinki, czy na jakąś inną okazję, więc to sobie spokojnie napis można zmienić. A można też za rameczką taki napis zostawić, tu wiecie. Ja już go tyle razy teraz odklejałam, że on już taki łuk się z niego zrobił, ale tu nie. Kurczę, fajnie. Dobra, ale już nie przesadzaj, Asia, bo już go tak powyginała, że on już nie będzie się chciał tu trzymać, więc tu sobie go kleimy tak, jak miał być, tak będzie. O. I tak sobie tu zostaje.
Kochani, tak wygląda w mojej interpretacji wykorzystywanie naklejek. Można sobie, wiecie, w dowolny sposób w kartki je wkomponować. Jeżeli będziecie używać na przykład takich elementów, jak są tutaj, ja potem za późno się zorientowałam, mogłam tu gdzieś tą kawuśkę dołożyć. No, tak wiecie, złapałam się za te elementy do wycinania i też je tutaj włożyłam, już teraz mi w żadną stronę nie pasowało. Natomiast, tak jak mówię, podklejanie tego na papierze, podbijanie sobie, tu na przykład mamy te rameczki są z naklejek, więc fajnie wkomponowaliśmy sobie cały element. Czy takie, no wiecie, w zależności od tego, co sobie wybierzecie, jeżeli o te naklejeczki chodzi. Ja tak się jeszcze zastanawiałam na te takie druki, czy mogłabym gdzieś tutaj wcisnąć, ale boję się, że zacznę teraz kombinować, dokładać i nie będzie to wyglądało ładnie. Akurat ten tusz, ta akwarela, no ona tu cudownie się mieni. Ona się mieni na takie bordo, różo, rude złoto. Pod tym kątem jest złoto, tu już się przemienia w bordo, w taką miedź bardziej, więc fajnie się to tutaj zgrało. Więc nie bójmy się tych naklejeczek używać. Słuchajcie, wyciągnijmy z tych naszych zbiorów naklejki, używajmy. Wyglądają uroczo, bardzo fajnie można wkomponować. Wszystko też zależy od tego, jakie te naklejki macie. Ja zawsze to tak, wiecie, wybieram myśląc o tym, co będę robiła, więc teraz przyznaję, że było mi dosyć łatwo sobie tutaj te naklejki dopasować. Ja jestem jeszcze w poszukiwaniu teraz w tym momencie może jakiegoś listeczka jesiennego, żeby jeszcze tam dołożyć, ale akurat nic mi się nie znalazło, więc jakoś to muszę przeżyć. Tutaj jakiś ścinek mam, słuchajcie, tu są jakieś... A, to z tego dużego arkusza. Ja sobie jeszcze potem wykleję ten środek i tył i tak dalej, ale chciałam Wam bardzo pokazać właśnie pracę z tymi naklejkami, bo tak jak widzicie, ja też sobie ich sporo jakby zakupiłam. No i myślę, że jeszcze będziemy tutaj sięgać podczas pracy, ale muszę gdzieś położyć sobie je na wierzchu, bo jak ja wiecie, schowam na półeczkę, położę, to no najzwyczajniej w świecie o nich potem zapominam i tak to wygląda. Zaraz będę musiała te kwiatki poskładać ze sobą. W każdym bądź razie tak wygląda karteczka, taka bardziej już w jesiennym klimacie. Ten klimat już powolutku nas dogania. Ja będę z Wami widzieć się już 2 września na premierze warsztatu Jesień Skraperki. To jest trzeci z serii albumów Pory roku Skraperki, więc no, przeleciał ten rok. Słuchajcie, tak się wydaje, a szybciutko myknął. Ja tu jeszcze nie wszystkie elementy wycinałam. Tutaj też takie ładne dynieczki. Ja czasem, wiecie, jak niekoniecznie widzę zastosowanie, powiedzmy, że w tym bujaku, to sobie wycinam jakiś element z tego, więc to też nie jest tak zawsze, że trzeba wykorzystać całą grafikę. Ja czasem z niej wyciągam jakiś element. Ale kartka wygląda w ten sposób. Napis może być zmieniony, może być niezmieniony. Napisy są fantastyczne, jeśli chodzi o te naklejki. Można sobie tylko tam podkleić cieniutką warstwą właśnie kostki dystansowej, żeby to usztywnić. Tak by to wyglądało. Mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu, że sięgniecie po swoje naklejki, że wykorzystacie je w swoich pracach. Bardzo podoba mi się tutaj ta opcja, że te rameczki tak fajnie się ze sobą... Miałam w zamyśle, że będzie jedna, a fajnie się połączyły 2. Wygląda to naprawdę fajnie. Bardzo mi się podoba i na pewno będę jeszcze po ramki sięgać. I nie tylko po rameczki. Tam te kwiaty jeszcze mnie bardzo skusiły, więc no... Jeszcze dużo inspiracji przed nami, więc jeszcze może do kwiatków wrócimy. Mamy lato, więc jak najbardziej. Ja, kochani, Was ściskam bardzo, bardzo mocno. I co? Zapraszam już do następnego filmu, który pojawi się na kanale. Z całego serducha Was pozdrawiam. Dziękuję za obecność i cóż, no, uważajcie na siebie i do następnego spotkania. Pozdrawiam.